czajnikowy.pl. Earl Grey to chyba najbardziej znana na świecie aromatyzowana herbata. Jest to tradycyjna angielska herbata aromatyzowana bergamotką, a właściwie olejkiem bergamotkowym. Jeżeli chodzi o historię Earl Greya, jest tutaj dużo, powiedzmy, niejasności, legend, jakichś enigmatycznych teorii. Okazuje się, że hrabia Charles Grey, który był swego czasu premierem Wielkiej Brytanii, jakoby był w Chinach i jakoby uratował syna mandaryna za pomocą swojego sługi. Ponieważ sam się nie fatygował, zobaczono niby tonącego w rzece młodzieńca i on rozkazał, by któryś tam z jego sług wyciągnął chłopaka z wody, no i wdzięczny mandaryn obdarował Greya oczywiście, bo nie sługę, prezentem w postaci skrzynki, no właśnie Earl Greya, skrzynki czarnej herbaty z olejkiem bergamoty. No i tutaj ta legenda jest oczywiście wyssana z palca, można by powiedzieć, bo po pierwsze hrabia nie był nigdy w Chinach, tak jak był w wielu miejscach, to akurat do Chin się nie zapuścił, więc nie mogło się to wydarzyć, a po drugie Chińczycy nie za bardzo cenili sobie wtedy herbatę czarną, czym cenili i znali, ale raczej jeżeli jakiś mandaryn chciałby się odwdzięczyć jakiemuś obcokrajowcowi, no to zrobiłby to za pomocą herbaty zielonej i to też nie aromatyzowanej bergamotką, tylko na przykład tradycyjnym jaśminem, o ile już miałaby to być aromatyzowana herbata. Więc sprzedawcy przenieśli tę legendę i syna mandaryna i samego hrabiego do Indii. Tam z kolei miał jakoby za pomocą swojego sługi uratować syna kogoś znacznego przed tygrysem, nie rzeką tym razem. No i tam miał dostać w Indiach właśnie skrzynkę Earl Greya. To jest już bardziej prawdopodobne, aczkolwiek również nie tak to było. Jest jeszcze też taka historyjka, która mówi, że Earl Grey powstał przypadkiem, kiedy to zatęchła czarna herbata w czasie morskiej podróży do Europy wydzielała brzydki zapach i próbowano czymś złagodzić go, zamaskować i dodano to, co akurat było pod ręką, czyli bergamotkowego olejku. No i tak powstał Earl Grey, który tak się spodobał, że zaczęto robić to już celowo i kultywować produkcję takiej herbaty. Jak było naprawdę do końca nie wiadomo, fakt jest taki, że pomysł na dodawanie olejku bergamotowego do czarnej herbaty był już znany około lat 20. XIX wieku i tak naprawdę miało to na celu podniesienie jakości kiepskiej herbaty. No to można powiedzieć, że ta historia ze statkiem jest najbliżej prawdy. Chodzi o to, że herbata cejlońska na przykład, bo wtedy o taką przede wszystkim chodziło, mogła mieć aromat zbyt słaby, żeby pretendować do wysokiej jakości herbat chińskich. Więc krótko mówiąc, nie wiedzieć dlaczego za pomocą bergamotki postanowiono poprawiać jakość herbaty, żeby udawała coś lepszego. Problem w tym, że tak naprawdę chińskie herbaty nie mają nuty gdzieś bergamotowej. Nie jest tak, że nagle możemy bergamotką zrobić chińską herbatę z cejlońskiej herbaty. No ale wtedy po prostu poprawiano jakość. Tak znalazłem taką informację, że poprawiano aromat. Więc rzeczywiście mi ten aromat bardzo się podoba. Robi się coś nowego. Niemniej dopiero pod koniec wieku już seryjna produkcja taka masowa Earl Greya pojawiła się na rynku i była to herbata znana i szeroko dostępna. No i właśnie na cześć uwielbianego hrabiego premiera nazwano ją właśnie jego imieniem. No i w praktyce początkowo była to herbata chińska, właśnie wysokiej jakości, te najlepsze Earl Greye, ale później zaczęto robić już mieszankę herbat lankijskich z jakimiś tam indyjskimi powiedzmy i robiono taki blend, jak to Brytyjczycy uwielbiają, blendy, bo to musiała być herbata wyraźna, bardzo mocna, żeby móc ją sobie tak wyraźnie zaparzyć, no i przyjemna nuta bergamoty. Co to jest ta bergamota? To są takie śmieszne pomarańczki. To nie jest ogólnie łatwo dostępne i szczerze mówiąc nie bardzo jest powód, żeby to kupować, bo to trudno jeść, nie jest to smaczne, nie jest to jakieś powiedzmy atrakcyjne. Wygląda jak niedojrzała pomarańcza, szczerze mówiąc. Jest to, jak znalazłem, krzyżówka pomiędzy gorzką pomarańczą a limonką słodką, więc powiedzmy taka... Mi się to tak kojarzy, że tym, czym dla cytryny jest limonka, tym bergamotka jest dla pomarańczy. To taka powiedzmy zielona, dziwna wersja. Za to aromat jest bardzo specyficzny. Ja wam pokażę, co się dzieje w środku, bo ogólnie nie za wiele się dzieje w środku. Niemniej wygląda to po prostu jak niedojrzała pomarańcza i ma bardzo sympatyczny, charakterystyczny aromat, który mi osobiście przypomina coś pomiędzy pomelo a limonką. Po prostu zwykła, taka zielona pomarańcza.
ale pachnie wspaniale i co ciekawe, nie pachnie Earl Greyem. Zapach Earl Greya każdy zna. Jest to jedna z popularniejszych herbat. Często zaraz druga po czystej, kiedy próbujemy sobie wymyślić, czego by się tu napić i nie mamy ochoty na czystą herbatę, to mamy gdzieś w domu zwykle Earl Greya. Każdy ma. Więc ten zapach znamy i to nie jest ten zapach. To jest zapach olejku, który jest wyciągnięty ze skórki właściwie tego owocu oraz z kwiatów i z liści. No i ja zamiast parzyć już gotowego Earl Greya, to myślę, że zrobię dla Was takiego. Przynajmniej sam spróbuję, jestem ciekaw, czy można aromatyzować herbatę cejlońską, czyli to, co tutaj mamy, za pomocą skórki bergamoty. Mogą wystąpić Earl Greye w przeróżnych wersjach. Tutaj przygotowałem dla Was różne. Jest na przykład tradycyjna mieszanka, która jest tak jakby zadedykowana małżonce hrabiego. Nazwano ją Lady Grey, przy czym nie możemy tak mówić, ponieważ Lady Grey to jest słowo zastrzeżona nazwa tutaj przez firmę Twinning, która w sobie to najbardziej się tam w tych Earl Greyach szczyci i specjalizuje, ponieważ właśnie Twinning był nadwornym dostawcą herbaty w Wielkiej Brytanii i on dostąpił zaszczytu zaopatrywania królowej. No i on posiadał recepturę na tego oryginalnego Earl Greya i na różne inne Greye. Także Lady Grey to była taka wersja z kwiatkami. No i teraz można na przykład ją dostać pod nazwą Blue, Earl Grey Blue na przykład, z takimi tutaj haberkami. Aromat nie jest jakiś szczególnie inny. Pojawiają się z dodatkiem jaśminu, pojawiają się Earl Grey, jak tutaj na przykład z pomarańczą. Bardzo ciekawa i całkiem nowa nawet wersja to jest Earl Grey z lawendą. Bardzo fajny i uważam, że bergamotka z lawendą świetnie się komponuje. No bo tutaj te inne kwiatuszki to nie szczególnie mają jakiś swój aromat. Lawenda bardzo intensywny. Myślę, że pomysł jest świetny. Co więcej, Earl Greye nie muszą być czarne. Teraz powstaje masa rzeczy właśnie z olejkiem bergamotowym. Może być herbata zielona, nawet biała, która moim zdaniem to jest trochę dziwne, bo ona sama w sobie jest dość łagodna. Dodanie bergamoty sprawia, że możemy zabić delikatność herbaty białej. Niemniej są takie mieszanki. Nawet yerba mate i rooibosy robi się Earl Greyowe. Więc możecie znaleźć wszystko. Bergamotka okazuje się bardzo uniwersalna. Ja zrobię. Zaparzymy. Co najpierw potrzebujemy? Mam tutaj taką specjalną tarkę. Myślę, że uda mi się zedrzeć trochę skóry z takiej bergamoty i coś tutaj fajnego przygotować. Może ja wezmę tę drugą, jeszcze nie otwartą, bo z tego będzie nam strasznie kapało, a tutaj może się uda bez. Szczerze mówiąc nie próbowałem, nie wiem jak dobrze się to ściera, nie wiem czy w ogóle coś się uda, ale już jakaś skórka powstaje, to może chwilę potrwać. Nawet chlapie gdzieś tym i słuchajcie, i to zaczyna pachnieć już naprawdę Earl Greyem. Taka starta skórka to jest to. A może zrobimy tak. Będziemy trzeć na dechę. Myślę, że wystarczy, żebyśmy nie przesadzili. Ciut herbaty cejlońskiej czarnej. Gdzieś tyle. I zalewamy gorącą wodą. Wygląda przezabawnie. Kawałeczki skórki bergamotowej gonią się tutaj z herbatą. Niesamowity zapach. Naprawdę powiem Wam, że nie wąchałem dotąd nic takiego. Nie jest to zapach typowego Earl Greya, typowego olejku bergamotowego, ponieważ ten uzyskuje się inaczej niż ja. Ja po prostu starłem trochę skórki do herbaty, więc nie można powiedzieć, że to jest aromatyzowane olejkiem bergamoty. Olejek bergamoty, nawet nie wiem, czy się destyluje, czy pozyskuje się pewnie tak jak inne eteryczne olejeczki. Notabene jest to używane również do aromatyzowania nie tylko herbaty, ale również zdarzają się kosmetyki z
z Earl Greyem, znaczy właściwie z bergamotką bardziej niż z Earl Greyem. Co ciekawe, samym Earl Greyem można aromatyzować różne rzeczy i zwłaszcza angielska kuchnia zna sporo słodkości, na przykład czekoladowe ciasta, które właśnie mają w składzie napar z Earl Greya. Często używa się do tego nie samego naparu z wodą, a na przykład dodaje się liści Earl Greya do roztopionego gorącego masła po to, żeby przesiąknęło aromatem bergamoty i dopiero tego masła używa się na przykład do ciasta i jest takie Earl Greyowe ciasto. Jeśli macie jakieś fajne przepisy, koniecznie jestem ciekaw, podzielcie się, bo ja szczerze mówiąc nigdy nie jadłem jeszcze takiego domowego Earl Greyowego ciacha, a bardzo jestem tego ciekaw, więc myślę, że świetnie się komponuje zapach bergamotki z czekoladą. Swoją drogą myślę, że nawet taka bergamotka mogłaby służyć do herbaty jako plaster cytryny. To jest ciekawe rozwiązanie. Tymczasem jednak staram się uzyskać coś klasycznego, coś jak najbardziej podobnego do Earl Greya. Nie wiem, czy proporcja jest dobra, szczerze mówiąc eksperymentuję, pierwszy raz to robię. Ale tak, wyczuwam i herbatę i właśnie tę skórę bergamotową. Myślę, że przypadkiem udało się zrobić właściwą proporcję i ilość. Jeżeli będziecie szukać różnych Earl Greyów, polecam Wam również nietypowe rzeczy, jak na przykład turecki Earl Grey. Bardzo fajna sprawa, ponieważ tureckie herbaty robione na rynek turecki są bardzo esencjonalne. Turcy kochają mocny, intensywny napar, obficie posłodzony i nawet oni wpadli na pomysł, żeby gdzieś ten tradycyjny smak w swoich produktach odzwierciedlić. Także możecie nawet znaleźć Earl Greya uprawianego w Turcji, nad Morzem Czarnym. Przecedzamy. I kosztujemy. No bardzo nie Earl Greyowe, szczerze mówiąc. Przynajmniej nie klasycznie Earl Greyowe, ale no pachnie tym owocem, czyli bergamotką, ale nie jest to do końca zapach bergamotki, jest to czegoś więcej. Troszeczkę jest to bogatsze i bardziej złożone. Wspaniała, wyśmienita. Myślę, że nawet wyszło bardzo podobne do Earl Greya. O ile aromat jest łagodniejszy, to w smaku naprawdę przypomina Earl Greya. Jestem zachwycony. Jeżeli zdobędziecie gdzieś bergamoty, koniecznie eksperymentujcie w ten sposób. No i kosztujcie wszystkich Earl Greyów, jakich tylko Wam się uda. Czekamy na Wasze opinie, komentarze. Może znacie jakieś inne ciekawe Earl Greye, które chcielibyście nam polecić. Piszcie i do zobaczenia na czajnikowy.pl. Czajnikowy.pl